przyjechałam tutaj autobusem, jak tutaj wjeżdżałam, to tak, wiedziałam, że jest ogólnie ciężko, ale powiem szczerze, że jak tak wyglądałam przez okno, jeszcze patrząc na okoliczne wsie i już tutaj, to zszokowało mnie to trochę, bo jednak zniszczenia są duże. Przez ostatnie lata Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia konsekwentnie angażuje się w działania profilaktyczne i edukacyjne wspierające dobry rozwój dzieci i młodzieży. Dziś, gdy kryzys dotyka dziesiątki tysięcy uczniów, nasze wsparcie jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Ze względu na dwie fale powodziowe, które dotknęły stronie śląskiej Lądek-Zdrój oraz miejscowości okoliczne, nasze szkoły ucierpiały bardzo mocno. Szkoła podstawowa, zespół szkół, część zespołu szkół w Lądku-Zdroju, którą jest szkoła podstawowa, straciła salę gimnastyczną oraz całe jedno piętro oraz piwnicę. Zajęcia w tym momencie odbywają się w różnych miejscach, na przykład w Centrum Kultury, w klasach, w salach, które właśnie stały się klasami. Dzieci nie powinny same zmagać się z traumą. Fundacja oferuje specjalistyczną pomoc w postaci programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności, które pozwolą dzieciom i młodzieży zadbać o swoje zdrowie psychiczne, zrozumieć swoje emocje i odzyskać nadzieję na stabilną przyszłość. Takich sytuacji trudnych, kryzysowych może być jeszcze wiele przed nami i przed młodzieżą, ale to, co może być jakby zasobem, to nauczenie się radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach, opierania się na innych, na wsparciu. Nie tylko osoby, które są dotknięte bezpośrednio powodzią, mogą też na taką traumę cierpieć. Mogą to być też obserwatorzy. Czy jakby ktoś, czyj dom nie ucierpiał, kto nie był w zimnej wodzie, którego nie porwała jakaś fala, też obserwując to, czując to napięcie, też może doświadczyć różnego rodzaju konsekwencji negatywnych w zdrowiu psychicznym. Pamiętam badania, które robiliśmy z młodzieżą w małych takich miejscowościach podopolskich, gdzie trzeba było dojechać takimi dróżkami już, gdzie autobus nie zawsze dojeżdżał, to ta młodzież właśnie mówiła, że jeżeli jakby ktoś musi korzystać z pomocy psychologicznej, to rzeczywiście jest to już wyprawa całodniowa. I nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby wozić dziecko raz w tygodniu, powiedzmy 50 km lub dalej do psychologa czy do psychoterapeuty. Proszę panią, prawie zalało nam dom, albo bardzo się baliśmy, bo nie wiedzieliśmy, co się stanie. Nie chodziliśmy do szkoły, tylko do innego budynku, zajęcia były troszkę inaczej organizowane. Tak, dużo jest takich głosów, że po prostu dzieci się bały, czuły się niepewnie. Jeżeli komuś zalało dom, to zajmują się tak naprawdę odbudowaniem tego majątku, który mają, zajmują się też pracą i czasami nie mają czasu, żeby z dziećmi porozmawiać i po prostu ważne jest to, żeby nauczyciel czy w ogóle jakiś psycholog rozmawiał z tymi dziećmi i dawał im przede wszystkim to, co chyba jest najważniejsze, uwagę i swoje zainteresowanie. Psychologiczne radzenie sobie z kryzysem to jest około pół roku. Naturalnymi metodami w ciągu pół roku powinniśmy jakoś poradzić sobie z trudnym wydarzeniem. Ta pomoc jest dalej bardzo potrzebna, bo powódź wydarzyła się 15 września, ale jej skutki będziemy odczuwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Myślę, że mówimy tutaj o latach. Natomiast jeżeli coś po tym okresie się dzieje, to myślę sobie, jest to niepokojące, to myślę, że zawsze warto skonsultować się, jeżeli taka dostępność w tych terenach, szczególnie wiejskich, małych miasteczek, tych, które są daleko od dużych miast wojewódzkich, jeżeli można zwiększyć dostępność specjalistów tam, to myślę sobie, że byłoby niezwykle wartościowe. Wspierając działania fundacji, dajemy im szansę na spokojne dzieciństwo, które przecież powinno być ich prawem, a nie przywilejem.